Zanim Polska miała granice, zanim mapy w ogóle pokazywały ten kraj, ludzie już zostawiali ślady. Nie w kamieniu, nie na pergaminie. Zostawiali je w słowach, które przekazywali dzieciom. W przydomkach, które przylgały do rodzin jak kurz do butów wędrowca. Dziś te ślady nadal istnieją. Noszą je miliony Polaków, często nie wiedząc, że w swoim nazwisku dźwigają ciężar wieków. Opowieści o kowadłach i zamkach, o wielkich migracjach i zapomnianych urzędach, o lasach dębowych, sadach wiśniowych i kamieniach, na których budowano fundamenty polskiego świata. 10 nazwisk, 10 drzwi do zapomnianej historii. Zanim jednak zanurzymy się w te opowieści, krótka uwaga. Większość z Was ogląda ten kanał na telewizorze, więc subskrypcja nie zawsze jest łatwa. Ale jeśli te historyczne odkrycia coś dla Was znaczą, podzielcie się tym odcinkiem z kimś bliskim. Właśnie dzielenie się sprawia, że te zapomniane historie docierają do kolejnych osób. I to jest ważne dla przyszłości tego kanału. Bardzo Wam dziękuję. Ruszamy. Polska państwowość liczy ponad 1000 lat. Ale polskie nazwiska, w sensie dziedziczonych, stałych nazw rodzinnych, są zaskakująco młode. W XII wieku, gdy rozbicie dzielnicowe pochłaniało energię polskich książąt, nie istniało coś takiego jak nazwisko w nowoczesnym rozumieniu. Człowiek był tylko imieniem. Może Piotr, może Wojciech. Jeśli trzeba było go odróżnić od sąsiada, dodawano przydomek. Od wyglądu, od zawodu, od miejsca, skąd przyszedł. Ale ten przydomek ginął razem z człowiekiem. Nie przechodził na dzieci. Dopiero w XIII i XIV wieku, gdy rosły miasta lokowane na prawie magdeburskim, gdy klasztory prowadziły dokładniejsze rachunki, gdy szlachta zawierała formalne umowy dotyczące ziemi, pojawiła się potrzeba czegoś trwalszego. Czegoś, co pozwoliłoby powiedzieć: ten człowiek, z tej rodziny, z tego miejsca. I właśnie wtedy, nie nagle, lecz powoli przez pokolenia, zaczęły rodzić się polskie nazwiska. Szlachta przyjęła je pierwsza, w XV i XVI wieku. Mieszczanie poszli za nią. Chłopi musieli czekać znacznie dłużej, w niektórych regionach aż do końca XVII wieku. Ale gdy już te nazwy utrwaliły się w dokumentach kościelnych i aktach notarialnych, stały się niezniszczalne. Przeżyły rozbiory, przeżyły 2 wojny światowe. I trwają do dziś. Zaczynamy. Pierwsze nazwisko na naszej liście to Kowalski. Dziś nosi je ponad 160 000 Polaków. Jest synonimem polskości, a w potocznym języku Kowalski stał się synonimem przeciętnego człowieka, szarego Kowalskiego. A jednak historia ukryta w tym nazwisku jest wszystkim, tylko nie szara. Żeby zrozumieć Kowalskiego, trzeba cofnąć się do średniowiecznej wsi. Wyobraźcie sobie osadę gdzieś na Mazowszu albo w Małopolsce w XIV wieku. Domy kryte słomą, drogi błotniste przez pół roku, pola rozciągające się aż po las. I w samym centrum wsi kuźnia. Zawsze w centrum. Kowal był człowiekiem wyjątkowym, bo posiadał umiejętność, której nikt inny nie miał. Potrafił zmieniać metal. Brał bezużyteczną bryłę żelaza i kuł z niej lemierz do pługa, podkowę, hak, nóż, zamek do bramy kościelnej. Bez kowala wieś nie mogła funkcjonować. Nie można było orać pola bez lemierza. Nie można było bronić się bez oręża. Pierwsze udokumentowane zapisy nazwiska Kowalski lub jego wcześniejszych form pochodzą z 1157 roku. Ale zanim stało się ono dziedzicznym nazwiskiem, przez długie dziesięciolecia funkcjonowało jako przydomek. Syn Kowala z Kowali, człowiek od kowadła. Wiele miejscowości w Polsce nosiło nazwy Kowale, Kowalewo, Kowalew. I to właśnie stamtąd wywodzi się część rodzin o tym nazwisku. Inne linie wywodzą go bezpośrednio od zawodu. I tu pojawia się ciekawa sprzeczność. Choć Kowalski brzmi jak nazwisko z końcówką szlachecką na ski, w rzeczywistości większość rodzin noszących to nazwisko wywodzi się z ludu, z rzemieślników, nie ze szlachty. Ta końcówka robiła swoje. Nadawała prostemu człowiekowi pozory herbu.
W XVIII i XIX wieku wiele mieszczańskich i chłopskich rodzin celowo dodawało do swoich przydomków to szlacheckie ski, żeby wyglądać lepiej w oczach urzędników i sąsiadów. Jeśli twoja rodzina nosi dziś nazwisko Kowalski, możliwe, że twoim przodkiem był człowiek, który stał przy kowadłach i uderzeniami młota kształtował żelazo i nieświadomie kształtował też historię własnego rodu. Drugie nazwisko jest najbardziej polskim ze wszystkich. To Nowak. Ponad 270 000 Polaków. Najpopularniejsze nazwisko w Polsce. Ale co może oznaczać Nowak w historycznym sensie? Słowo nowy w staropolskim miało kilka znaczeń, które dziś łatwo przeoczyć. Nowak to był ktoś nowy w okolicy. Przybysz, który dopiero co się osiedlił. Ktoś, kto przyszedł z innej wsi, z innego regionu. Ale Nowak to był też czeladnik. Ktoś nowy w zawodzie. Ktoś dopiero uczący się rzemiosła. W wielu dokumentach kościelnych i klasztornych z XIV i XV wieku pojawia się to słowo jako przydomek dla ludzi, którzy nie mieli jeszcze ugruntowanej pozycji w społeczności. Jest w tym coś wzruszającego. Najbardziej polskie z polskich nazwisk narodziło się z anonimowości. Nosili je ludzie, którzy nie mieli historii lub których historia się zaczęła właśnie w tym momencie, gdy ktoś wskazał na nich palcem i powiedział: ten Nowak, ten nowy, a dziś ich potomkowie są wszędzie. Nowak to nazwisko z Poznania i z Krakowa, z Gdańska i z Rzeszowa, z Kresów Wschodnich i z Mazur. Rozlało się po całej Polsce, bo nowy był w każdej wsi, w każdym pokoleniu. Co ciekawe, to samo nazwisko w formie Nowak lub Nowak jest najpopularniejszym nazwiskiem w Czechach i w Słowenii. Ten sam fenomen. Nowy człowiek, wędrowiec, przybysz, czeladnik. Jeden przydomek, który kilka narodów słowiańskich niezależnie od siebie wymyśliło w tym samym celu. Historia okazuje się nieraz zadziwiająco przewidywalna w swoich kształtach. Trzecie nazwisko to Wiśniewski. Ponad 100 000 Polaków. Pierwsze udokumentowane zapisy sięgają 1397 roku. I tu historia jest wyraźnie wpisana w krajobraz. W średniowiecznej Polsce wiśnia była drzewem niemal wszechobecnym. Sady wiśniowe otaczały wsie, rosły przy klasztorach, przy dworach szlacheckich. Ale przede wszystkim wiśnie dawały nazwy miejscowościom: Wiśniewo, Wiśniew, Wiśniowa, Wiśniówka, dziesiątki wsi, które wzięły swoje nazwy od tych drzew, a które z kolei dały nazwisko kolejnym pokoleniom. Wiśniewski to klasyczne nazwisko odmiejscowe. Człowiek z Wiśniewa. Człowiek, który stamtąd przyszedł. Kilkanaście rodów szlacheckich w dawnej Polsce nosiło to nazwisko i pieczętowało się różnymi herbami. Szlachta wiśniewska pojawiała się w dokumentach Mazowsza, Małopolski, ziem litewskich. Nazwisko Wiśniewski miało więc dwa bieguny. Prosty chłop z wiśniowego sadu i szlachcic z pieczęcią i ziemią. Dziś nie sposób odgadnąć, po której stronie tej historii stali twoi przodkowie, a oba bieguny są godne uwagi. W polskiej kulturze ludowej wiśnia miała szczególne znaczenie. Kwitnienie wiśniowego sadu oznaczało wiosnę. Powrót życia po zimie. Ludzie sadzili wiśnie przy domach jako znak nadziei. I możliwe, że gdzieś w XIV-wiecznej Polsce człowiek siedzący przy kwitnącym sadzie stał się Wiśniewskim. Nie dlatego, że tak zdecydował, ale dlatego, że sąsiedzi wiedzieli, skąd pochodzi. Czwarte nazwisko jest jednym z najciekawszych pod względem geograficznym i historycznym. To Mazur. 34 000 mężczyzn w Polsce. Ale liczba tu nie jest ważna. Ważna jest droga, którą to nazwisko przebyło. Mazur to etnonim, nazwisko wywodzące się od przynależności do regionu. Mazowsze, historyczna kraina w centrum dzisiejszej Polski, dawało swoim mieszkańcom tę tożsamość. Ale historia jest znacznie bardziej złożona. Mazowsze przez całe średniowiecze było ziemią osobliwie odizolowaną. Weszło w skład Królestwa Polskiego stopniowo. W XV wieku ostatnie z jego księstw, obejmujące Płock i Warszawę, dopiero w 1526 roku. Przez setki lat Mazowszanie żyli na obrzeżach wielkich procesów kulturowych, zachowując archaiczny dialekt.
własne zwyczaje. W XVI i XVII wieku, gdy przeludnienie Mazowsza zaczęło wypychać mieszkańców na inne ziemie, słowo Mazur stało się słowem, które identyfikowało przybysza. Człowiek, który wędrował ze swojej biednej, przeludnionej ziemi do Małopolski na Ruś Czerwoną, do Prus książęcych, wszędzie był Mazurem. I tak stawał się Mazurem jako nazwiskiem. Tu kryje się jedno z najbardziej nieoczekiwanych odkryć językowych. Słowo Mazur jest starsze niż sama nazwa Mazury. Kraina jeziorna na północnym wschodzie Polski, którą dziś nazywamy Mazurami, swoją obecną nazwę zawdzięcza dopiero XIX-wiecznym pruskim reformom administracyjnym z 1818 roku. Wcześniej Niemcy nazywali ten obszar Masurenland, od polskich osadników z Mazowsza, którzy zasiedlali te tereny od XIV wieku. Mazur przyszedł pierwszy, Mazury przyszły później. Językoznawcy wskazują też, że rdzeń Maz, związany ze smoleniem, barwieniem, jest starożytny i znany co najmniej od XV wieku. W przysłowiach ludowych Mazur był człowiekiem upartym i walecznym. I to chyba najlepsza charakterystyka. Piąte nazwisko to Włodarczyk. Brzmi mniej znajomo niż poprzednie, ale kryje w sobie tytuł, dawny, zapomniany tytuł, który w średniowiecznej Polsce oznaczał władzę. Włodarz. To słowo dziś właściwie zniknęło z języka potocznego, ale w XII, XIII, XIV wieku włodarz był kimś bardzo konkretnym. Encyklopedia PWN definiuje to precyzyjnie. Urzędnik zarządzający majątkiem książęcym, biskupim lub możnowładczym. Zarządzał gospodarstwem grodu, pilnował dochodów, organizował pracę. Był czymś w rodzaju namiestnika, pełnomocnika pana w terenie. Miał władzę nad podległymi mu ludźmi, zbierał daniny, rozstrzygał spory. Słowo włodarz pochodzi od czasownika włodać, czyli władać, sprawować władzę, być właścicielem. To ten sam rdzeń, który żyje w imieniu Władysław. I tu pojawia się ciekawość. Włodarczyk jako nazwisko patronimiczne oznaczało syna włodarza. Sufiks czyk w staropolszczyźnie wskazywał na pochodzenie od ojca lub przodka. Włodarczyk to dosłownie ten, kto pochodzi od człowieka władzy. Najwcześniejszy pewny zapis tej nazwy osobowej w Polsce pochodzi z 1527 roku, ale zarządcy tego typu istnieli znacznie wcześniej. Z czasem w XVI wieku terminu włodarz zaczęto używać także na oznaczenie nadzorcy folwarku, roli niższej. Ale wcześniejszy włodarz, ten z XII i XIII wieku, był kimś o realnej władzy, stojącym między księciem a ludem. I jeśli nosisz dziś nazwisko Włodarczyk, twój przodek być może był synem człowieka, który zarządzał majątkiem jakiegoś księcia lub biskupa i trzymał klucze od obu stron. Szóste nazwisko to Szymański. Ponad 88 000 Polaków. I tu historia jest bardziej zawiła, bo nazwisko to ma co najmniej dwa niezależne źródła. Pierwsze źródło jest odimienne. Szymon, imię pochodzenia hebrajskiego, oznaczające słuchającego, było w Polsce średniowiecznej jednym z popularniejszych imion chrześcijańskich, rozniesionych przez misje i kościoły. Syn Szymona stawał się Szymańskim. Ale drugie źródło jest odmiejscowe. W Polsce istniały miejscowości o nazwie Szymany, w dawnym powiecie niborskim na Mazurach, w powiecie tureckim w Wielkopolsce. Szymański z Szymanów to człowiek z tej wsi, nie syn Szymona. Herbarze polskie odnotowują kilkanaście rodzin szlacheckich o nazwisku Szymański, pieczętujących się różnymi herbami, między innymi Ślepowron, Lubicz i Złota Wolność. Szymańscy herbu Złota Wolność wywodzili się właśnie z Szymanów koło Nidzicy na Mazurach. Ich historia splata się z historią Mazowsza i z historią polsko-pruskiego pogranicza, bo po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej w 1772 roku znaleźli się po stronie pruskiej i przyjęli poddaństwo pruskie. Dopiero w XIX wieku, po wylegitymowaniu ze szlachectwa w Królestwie Polskim, wrócili do polskich rejestrów. W tym nazwisku widać cały skomplikowany świat polsko-pruskiego pogranicza. Urzędnicy pruscy zapisywali polskie nazwy swoimi alfabetami
I Szymański stawał się Szymoński, Simański, Schymański. Ale rdzeń, imię Szymona lub wieś Szymany, zawsze był ten sam. 7. nazwisko to Kamiński. Niemal 95 000 Polaków. Jest to jedno z tych nazwisk, które dosłownie wyrastają z krajobrazu. Kamień, kamionka, kamienna, kameniec. Polska ziemia jest pełna tych nazw, bo polska ziemia jest pełna kamienia. Na morenowych wzgórzach Mazowsza, na wapiennych wychodniach dziury krakowsko-częstochowskiej, na granitowych głazach Sudetów. Przez tysiąclecia kamień był czymś ważnym. Budowano z niego zamki, kościoły, młyny, grody, miejscowości przy kamiennych wychodniach, przy kamieniołomach, przy skalnych grzbietach brały od tego swoje nazwy. A ludzie, którzy stamtąd przyszli, stawali się Kamińskimi. Ale jest tu jeszcze jedna warstwa. Kamień miał w kulturze polskiej i słowiańskiej znaczenie głębiej symboliczne. Był znakiem trwałości, znakiem granicy. Graniczne kamienie wyznaczały krawędzie pól, granice posiadłości szlacheckich, granice diecezji. Człowiek, który mieszkał przy kamieniu granicznym lub go pilnował, mógł zostać kamiennym, a jego syn Kamińskim. Kamieńce i kamionki rozsiane są po całej dawnej Rzeczypospolitej, od Mazowsza po Kresy Wschodnie, od Wielkopolski po Podole. W każdym z tych miejsc mogła zacząć się inna linia Kamińskich, niezwiązana z tamtą. To dlatego Kamińscy nie tworzą jednego rodu. To dziesiątki niezależnych rodzin, które w różnych miejscach i różnych czasach dostały to samo nazwisko od tego samego zjawiska natury. Kamień był wszędzie. Kamiński mógł powstać wszędzie. 8. nazwisko to Lewandowski. Ponad 108 000 Polaków i jedno z etymologicznie najbardziej tajemniczych polskich nazwisk. Językoznawcy do dziś prowadzą spory o jego dokładne pochodzenie. Pierwsza hipoteza wiąże Lewandowskiego z lawendą, ziołem, które w staropolszczyźnie bywało nazywane lewandą. Ktoś, kto uprawiał lawendę lub handlował nią, mógł stać się lewandą. Lecznicze znaczenie lawendy było w Polsce dobrze znane. Klasztory benedyktyńskie i cysterskie uprawiały ją w swoich ogrodach zielarskich co najmniej od XII wieku. Druga hipoteza wskazuje na nazwy miejscowe. W Polsce istnieje wieś Lewandów niedaleko Warszawy. Trzecia łączy nazwisko z imieniem Lew lub Leon. I czwarta, najbardziej zaskakująca, wskazuje, że słowo lewanda mogło być spolszczeniem łacińskiego levantes, oznaczającego osobę trzymającą dziecko do chrztu. Według pewnych tropów genealogicznych, pierwszy zapis w brzmieniu lawendowski pojawia się w Księdze Egzaminów do Święceń Kapłańskich Diecezji Krakowskiej z 1608 roku. Dokładna ścieżka pozostaje niepewna. Co pewne, Lewandowski rozwinął się intensywnie w XVII i XVIII wieku, znacznie później niż większość nazwisk na naszej liście. Ale rozwinął się błyskawicznie. Dziś jest 7. nazwiskiem w Polsce według liczby nosicieli. Dlaczego właśnie to nazwisko, a nie inne, rozlało się tak szeroko? Może po prostu brzmienie było wyjątkowo melodyjne i łatwe do zapamiętania. To zagadka, którą profesor Katarzyna Skowronek z Instytutu Języka Polskiego PAN uznaje za fascynującą i dotąd nierozwiązaną. Dobrze, przeszliśmy przez 8 nazwisk, przez kuźnie i wiśniowe sady, przez mazowieckich wędrowców i zarządców książęcych majątków, przez kamienie graniczne i klasztorne ogrody. 2 ostatnie nazwiska na tej liście kryją może najbardziej konkretne tło zawodowe. Jedno związane z naturą i rolnictwem, drugie z gotyckimi salami sądowymi. 9. nazwisko to Zieliński. Ponad 91 000 Polaków. I tu też natura i historia splatają się w nieoczekiwany sposób. Zieliński to nazwisko odmiejscowe. Wywodzi się z miejscowości zawierających człon ziel. Zieleń, zieleniec, zielonka, zielona. Te nazwy geograficzne zawdzięczają swoje istnienie samej ziemi. Ziemi żyznej, porośniętej zielenią, łące, mokradłu, dolinie pokrytej trawą. W średniowieczu, gdy lasy pokrywały znacznie większą część Polski niż dziś, polana wśród drzew, łąka, zielone miejsce, to były punkty orientacyjne. Tam lokowano wsie, tam budowano kościoły. Ale jest w tym nazwisku jeszcze jeden trop.
rzadko wspominany. Zielarz, człowiek leczący ziołami, był w średniowiecznej Polsce postacią istotną i niejednoznaczną społecznie. Z jednej strony niezbędny, przed pojawieniem się aptek i akademickich lekarzy, to zielarze zapewniali podstawową opiekę medyczną. Z drugiej strony podejrzany, Kościół patrzył na pewne formy zielarstwa z nieufnością, widząc w nich ślady dawnych, przedchrześcijańskich praktyk. Czy gdzieś wśród korzeni tego nazwiska mógł być człowiek zwany zielarzem lub zielonym? Nie można tego wykluczyć, choć trudno udowodnić. Herbarze polskie odnotowują kilkanaście linii szlacheckich o nazwisku Zieliński, wywodzących się z różnych miejscowości, bez związku z jednym konkretnym zawodem. Zieliński jest jednym z tych nazwisk, które ujawniają coś fundamentalnego o Polsce. Kraj ten przez wieki był krajem lasów, łąk, rzek i wsi ukrytych wśród drzew. Zielone nie było tu metaforą, było rzeczywistością każdego dnia. I wreszcie, 10. i ostatnie nazwisko tego odcinka. Woźniak. Prawie 88 000 Polaków. I historia, która prowadzi wprost do gotyckiego sądu. Woźny, słowo, które dziś kojarzy się ze szkolnym woźnym, w dawnej Polsce miało znacznie poważniejsze konotacje. Woźny był oficjalnym urzędnikiem sądowym. Doręczał pozwy i wezwania, ogłaszał wyroki sądowe we wsiach i miasteczkach, asystował przy oficjalnych aktach prawnych. Bez woźnego wiele czynności prawnych nie miało mocy, bo woźny był świadkiem działającym w imieniu władzy. Sądy w dawnej Polsce, od sądów grodzkich i ziemskich w XIV i XV wieku, aż po czasy Rzeczypospolitej obojga narodów, były instytucjami niezwykle ważnymi. Polska szlachta słynęła z zamiłowania do spraw sądowych, z zawierania i zrywania umów, z nieskończonych procesów o ziemię i prawa. W tym świecie woźny był kimś stale potrzebnym, listonoszem, ogłaszaczem i świadkiem w jednej osobie. Jego autorytet był autorytetem prawa. Woźniak to patronimik, syn woźnego. Dziecko, które dorastało w rodzinie człowieka związanego z sądownictwem i administracją. Interesujące jest to, że nazwisko Woźniak wykazuje silną obecność nie tylko w Małopolsce i na Mazowszu, ale też na terenie dawnych Kresów, co sugeruje, że urząd woźnego funkcjonował szeroko na całym terytorium Rzeczypospolitej. Istnieje jednak drugie wyjaśnienie, które herbarze i językoznawcy podają równolegle. Woźniak to też wół lub koń roboczy, zaprzęgowy, używany przy transporcie. Człowiek zajmujący się zaprzęgami byłby więc woźniakiem w sensie profesjonalnym. Oba źródła są możliwe i obie ścieżki prowadzą przez ten sam dawny świat, w którym życie było konkretne, zakorzenione w pracy ciała i rytuałach prawa. 10 nazwisk, 10 historii. Kowal przy ogniu, Nowak, który dopiero co przyszedł, człowiek z Wiśniowego Sadu, uparty wędrowiec z przeludnionego Mazowsza, syn urzędnika z zamkowego dworu, potomek Szymona lub mieszkaniec Szymanów, człowiek z kamienistej ziemi, ktoś z lawendowego ogrodu lub z miejscowości nad Polaną, Zielona Dolina i syn sądowego urzędnika, który chodził od wsi do wsi z pergaminem i pieczęcią. Jest w tym coś, co sprawia, że historia przestaje być abstrakcyjna. Kiedy patrzysz na swoje nazwisko, cokolwiek by to było, patrzysz na wybór, który ktoś podjął setki lat temu. Może nieświadomie, może pod przymusem urzędnika, który pytał: jak się nazywasz? A on powiedział: jestem stąd, jestem synem tamtego, robię to i tamto. I to wystarczyło, żeby przeżyć wieki. Trzeba tu jednak powiedzieć to uczciwie. Ustalenie dokładnego rodowodu konkretnej rodziny na podstawie samego nazwiska jest niemożliwe bez dokumentów. Dwie rodziny o tym samym nazwisku mogą mieć zupełnie niezależne korzenie. Kowalski z Mazowsza i Kowalski z Małopolski mogli być Kowalscy z zupełnie różnych powodów. Nazwisko jest punktem wejścia do historii, ale nie jest dowodem tożsamości. Jest zaproszeniem do poszukiwań. Polskie nazwiska mówią o kraju rzemiosła i ziemi, o kowadłach i sadach, o kamieniach i lasach, o kraju, gdzie ludzie wędrowali w poszukiwaniu lepszego życia i stawali się Nowakami oraz Mazurami.
O kraju, gdzie prawo i administracja, nawet w najbardziej odległych zakątkach, zostawiały ślady w rodzinach woźnych i włodarzy. O kraju, gdzie imiona świętych wchodziły do codziennego życia tak głęboko, że stawały się nazwiskami. Jeśli twoja rodzina nosi jedno z tych nazwisk lub zupełnie inne, pamiętaj, że gdzieś w przeszłości istniała chwila, w której ktoś po raz pierwszy powiedział: mam na imię Piotr, jestem synem Szymona, mieszkam przy kamieniu, przyszedłem z Mazowsza. I ta chwila stała się nazwiskiem, stała się tobą. Polskie nazwiska nie są tylko słowami. Są skamieniałymi fragmentami życia ludzi, którzy żyli, pracowali, migrowali i umierali. W lasach, na polach, przy kowadłach, w sądowych izbach. W Polsce, która nie wyglądała tak jak dziś, ale która mimo to była Polską. A za kilka odcinków cofniemy się jeszcze dalej. Do nazwisk, które powstały zanim Polska miała swoje pierwsze granice. Do imion rodów tak dawnych, że ich echa słychać w kronikach z czasów, gdy pisano jeszcze po łacinie. Te są starsze. Te kryją jeszcze więcej. Do zobaczenia.